Witajcie. Dzisiaj taki szybki projekt na popołudnie. Chcemy zrobić taką malutką kładkę, żeby się przedostać z tej strony na tamtą stronę. Tu jest taki mały kanał, który łączy ten nasz staw na dole, który tu zawsze na naszej działce był, z tym oczkiem, które jest w parku. A my, żeby można swobodnie tutaj przechodzić, nawet wtedy, kiedy jest dużo wody, chcemy zrobić taką małą kładkę. Mamy tutaj dwie takie belki stare, które zostały gdzieś po budowie, a tam troszkę wyżej leży kilka takich starych belek, które znaleźliśmy na działce. Także zaraz Wam pokażemy, jak to będzie wyglądać. Hej, podbudowę mamy już zrobioną. Pomysł jest taki, żeby belki trzymały się na tym, natomiast ta drewniana konstrukcja, ona się nawet minimalnie podniesie do góry, bo ta drewniana konstrukcja będzie tylko po to, żeby przykręcić te duże belki do tego, żeby bo takie elementy będą trzy, żeby te trzy elementy były w płaszczyźnie, przykręcimy ich do tych poprzecznych belek, natomiast całość będzie trzymać się na tych kamieniach. Nie chcieliśmy tutaj robić żadnych fundamentów, takich rzeczy. Tutaj jest bardzo naturalny, a chodziło... Mówiłeś, że to jest tylko popołudniowa robota, więc tutaj wiecie, jest jakaś zaawansowana inżynieria, nie wchodzi. Tak, więc to po prostu taka szybciutka robota. W zasadzie ile nam to zajęło? No godzinkę. No myślę, że trochę wyczyściliśmy tutaj. Tak, jeszcze teściu nam to obkosił trochę, więc to no może z koszeniem wszystko zajmie 2 godziny. No i z godziny na poskręcanie. Musimy się pospieszyć, bo nam rybki tam dokładnie się grzeją. Także skręcamy i wrzucamy rybki do stawu. Jedyną rzeczą, za którą tu w tym wypadku trzeba by zapłacić, to są te wkręty. W sumie zużyjemy ich 6, bo wszystkie inne rzeczy to po prostu są stare rzeczy z odzysku. Rybki wpuszczamy tutaj na tej płyciźnie. One zaraz sobie wpłyną do tego głębokiego stawu. Jakie tutaj mamy ryby? Tamte żółte kolorowe to są karpie, a tutaj mamy te czarne, to są tołpygi, a te małe, takie żółte, to są orfy. Tołpygi, one jedzą głównie glony, a te małe, żółte, sprytne rybki jedzą głównie komary.
Przeszła? No to jak duża przyszła, to reszta też przyjdzie, bo one chodzą za tą dużą. No widzisz. Ok, nasza płatka jest gotowa. Barierki tu żadnej nie planujemy, bo zarówno z tej strony, jak i z tej strony jest bardzo płytko, głębiej dopiero jest troszkę dalej, więc nawet jakby ktoś spadł, to krzywda mu się żadna nie stanie. Rybki już są na swoim miejscu razem z żabami, zaskońcami, innymi stworzeniami, także są w raju. Jeśli chodzi o miejsce, gdzie kupowaliśmy rybki, to podamy Wam w opisie namiary, to jest blisko Dąbrowy Górniczej. Jeśli jesteście zainteresowani, to polecamy ten sklep. Hejka, zaczynamy, no powiedzmy, nowy projekt. Sprawa wygląda tak, że najbliższe kilka dni będziemy bez drzwi zewnętrznych. Już Wam mówię, o co chodzi. Ściągamy nasze drzwi zewnętrzne, bo wymagają no, troszeczkę już odświeżenia, a Dorka, jak czasami nie mogła się nas doczekać z tamtej strony domu w oknach, to skakiwała tutaj i wyobrażacie sobie taką głowę kota wystającą przez to okienko i tu są takie, widzicie, powbijane pazurki. Tu jest ukopane. No generalnie, no one i tak już wymagają jakby odświeżenia i stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby dopasować te drzwi, które są w kolorze naturalnego dębu, bo są to drzwi dębowe, są tylko polakierowane bezbarwnym lakierem. Dopasujemy do kolorystyki, którą mamy na zewnątrz, czyli do orzecha. Czyli tak, ściągamy, szlifujemy, matujemy i będą z tej strony, to skrzydło będzie w kolorze orzecha, tak jak praktycznie wszystkie elementy na elewacji drewniane w nowym starym domu, natomiast od strony wewnętrznej zostaną w kolorze, który jest, ponieważ cała stolarka drzwiowa w naszym domu jest w kolorze naturalnego dębu. No, jak się zastanawiacie, jak to wyjdzie, to pozostańcie z nami do dalszej części. Ok, powiesiliśmy już drzwi na miejsce. Ostatecznie zdecydowaliśmy się, że przyciemniliśmy tylko delikatnie i wydaje mi się, że efekt jest całkiem fajny. Są troszeczkę ciemniejsze. Te tutaj drobne uszkodzenia, które wynikały z tego, że rok nie było tego daszku przez pierwszy rok, jak były drzwi, w zasadzie są już niewidoczne, także wydaje mi się, że efekt jest całkiem fajny. Z takich ważnych rzeczy należy pamiętać, żeby drzwi wtedy, kiedy już są pierwszy raz pomalowane, bardzo dokładnie je zmatowić. Akurat te drzwi to mościeżnicę tutaj robił teściu, ja natomiast robiłem drzwi takie na górę. Nawet nie pokazywaliśmy my wam tamtych drzwi, bo tamte drzwi pozostawały w naturalnym kolorze, natomiast musieliśmy też je raz pomalować, ponieważ no, były takie plamy, dzieci po prostu usmarowały takim kremem do rąk
i tego się nie dało w żaden sposób pozbyć. Musieliśmy to całe drzwi zmatowić i pomalować jeszcze raz i efekt wyszedł też bardzo ładny, tylko tam nie ma tego efektu, bo kolor jest ten sam. Natomiast tutaj kolor się zmienił, więc ten efekt jest naprawdę fajny i wydaje mi się, że fajnie to wyszło, tylko tak jak mówię, trzeba dokładnie pierwszą warstwę zmatowić, odtłuścić i można malować. A od środka jest naturalny dębowy kolor. Żegnamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie z naszego wiosennego ogrodu. Mam nadzieję, że podobał Wam się film, że miło spędziliście z nami czas i zapraszam do następnego razu. Jeżeli jeszcze nie polubiliście tego filmu, to przypominam, żeby kliknąć łapeczkę, zasubskrybować i skomentować. To najlepszy taki darmowy sposób na wsparcie naszego kanału. Przy okazji chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszej patronce pani Ani, że z nami jest, że nas wspiera. Gdybyście mieli ochotę, zapraszam na Patronite. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Pa! Jeśli Ci się podobało, zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów.